Dzień dobry. Kawka już chyba... O! Wspaniałe. Wspaniale. Tak więc spał się całkiem nieźle. A śpiwór nie był potrzebny. Aczkolwiek tak mniej więcej o 3:00 jak się przebudziłem, to stwierdziłem, że trochę się nakryję. Oczywiście było potwornie ciepło. Ale lepiej tak niż w drugą stronę. Totalnie nieprzygotowany do tej kawy. A miało być tak pięknie. O tak. Schowałem się w cieniu. Jestem już po śniadanku. Jest teraz czas na kawkę i czekoladkę. O. Ale czad. Ulala. Perfektnie. A później szlak idzie dosłownie tu, pomiędzy tymi kaktusami. I ścieżka prowadzi wzdłuż wybrzeża. No i tak sobie dzisiaj będę dreptał do tego Cap de Creus. No dzisiaj to już na pewno dojdę. Nie ma innej opcji. Cap de Creus. No. I zobaczymy. Póki co plan jest taki, żeby nie mieć żadnego planu. Chciałem tam dzisiaj dojść i pójść dalej w kierunku już na GR11 Port de Selva, coś takiego. Dzisiaj taki fajny, lekki dzień będzie chyba. Pogoda jest wspaniała. Myślę, że już jest spokojnie około 35 stopni. Która to może być godzina? No jest jakaś 9:30. Może 10. Nie wiem, śniadać zacząłem o 8. A raczej rozkładać wszystko i... No. Rano oczywiście też była kąpiel w morzu. Bardzo przyjemna. Oczywiście woda jest za ciepła. No. Teraz czas na kawkę. Musi się troszeczkę tutaj jeszcze poparzyć. Dobrze, że jest ten cień. W nocy coś małego mnie podchodziło. Pewnie jakaś zwierzyna wielkości myszy, bo to był tylko taki szeleścik. A tak poza tym to cykady i inne takie malutkie owadziki. Dowiedziałem się wczoraj, że ale to bardziej na południu, tam gdzie są góry Sierra Nevada, są skorpiony. Mam nadzieję, że tu ich nie ma. Byłoby spoko, gdyby ich nie było. No. No dobrze. To dzień dobry.
zeszedłem daleko, bo jest wszędzie tak ślicznie, że się cały czas zatrzymuję. Gapię na te zatoczki. Kroczek za kroczkiem. Jest obłędnie gorąco. Dostałem nawet ostrzeżenie z mojej hiszpańskiej nawigacji, żeby lepiej nie wychodzić z domu. Może trochę za późno na to. Jest wspaniale. Prawie samo południe, więc najlepszy moment na to, żeby po prostu się przejść. No ale tylko spójrzcie. Jest bardzo, bardzo cierniście po drodze, że się tak wyrażę. Moje nogi są całe porysowane. Ale jak już to będzie. Cykady są wielkie swoją drogą. Nie wiedziałem, że aż tak. Jest, w końcu go widać. Oto przylądek Creus, Cap de Creus. Najbardziej wysunięty na wschód fragment stałego lądu Półwyspu Iberyjskiego i Hiszpanii. Tam też zaczyna się szlak GR11, zwany również Transpirenejką. No zobaczymy. To jest tam. Latarnia morska, jakaś knajpka. Liczę na to, że zdobędę tam wodę, bo mam już tylko niecały litr. Tak, od rana wypiłem już ponad 3 litry. A może ponad 2. Jeszcze chyba wieczorem wypiłem litr. Nic to tam, lecę dalej. Dotarłem. Za mną jest, powiedzmy sobie, nieoficjalny znacznik przylądka Creus. Taki punkt obserwacyjny zrobiony z drewna i gabionów. A ja stoję na samym cyplu. O, za mną już tylko klif. Tutaj też zaczynał się szlak GR11. Mówię zaczynał, ponieważ znaki zostały zamazane w Muzeum Cap de Creus. Dowiedziałem się, że zostało to zrobione stosunkowo niedawno i nadal większość osób przychodzi właśnie tutaj, w to miejsce, żeby zacząć szlak. Zostały tylko takie stare, metalowe, przywiercane do skały znaki, symbolizujące przebieg tego szlaku jeszcze niedawno. Te wykonane farbą zostały zamazane, na szczęście zostawili te oryginalne metalowe. Jest druga. Idę do knajpy skołować wodę, która nie jest zdatna do picia, będzie filtrowanie. I lecę dalej. Okej. Jednak kto szuka nie błądzi. Dosłownie 4 metry obok, no ale skały są takie dosyć konkretne, więc nie było widać. Jest co? I tutaj taka pomoc. O. Jest kopczyk. A pod kopczykiem
Kropeczka! Jest kropka. Oficjalnie jest kropka. Nie zamazali kropki, albo ktoś namalował z powrotem. Myślę, że ktoś mógł namalować z powrotem. Tym bardziej, że tutaj mamy taki miły napis Happy hiking to all. Oh yeah! Więc, dosłownie tuż obok tego, jakby ktoś szukał, to na prawo, patrząc w kierunku morza, jest kropeczka. Jest kropeczka. Czyli oficjalny początek szlaku Gier 11. Dotarłem. Jestem w zatoce Tawelera. Jest bardzo przyjemnie. Jestem otoczony przez takie pewnie dobrze 100-metrowe klify. Więc nie wieje, bo na górze wiało przeraźliwie. W sensie zastanawiam się, jak to jest teraz w Pirenejach, bo ja cały czas jestem mniej więcej na poziomie morza. No ale to się okaże, nie? Chmury były bardzo takie szarobure, bym powiedział. Więc tak, już popływane, nie mogłem się doczekać. Zwiedziłem sobie okolice i zaraz zabieram się za jedzenie. Do zobaczenia. Może takie małe podsumowanie na koniec. Cały dzień czuł się fantastycznie. Odcinek na Cypel Cap de Creus był prześliczny. Ten kolor Morza Śródziemnego jest tutaj wręcz nieprzyzwoity. Bardzo mnie kusiło, żeby wykąpać się na każdej plaży, którą mijałem po drodze.
Sam szlak, począwszy od latarni morskiej na przylądku Creus, oznakowany jest całkiem przyzwoicie. Podobało mi się, że ktoś wyznaczył go w ten sposób, żeby całkowicie ominąć jezdnię. Po drodze minąłem jedną cudowną ruinę. Czegoś, co 200-300 lat temu mogło być prężnie działającym folwarkiem. Chciałem coś nagrać, ale niestety wiatr bardzo skutecznie pokrzyżował mi plany. Poza tą ruiną pod koniec dnia widziałem jeszcze jedno małe, może zamieszkałe gospodarstwo, wokół którego szwędało się kilka koni i osiołków, a poza tym kompletne pustkowie. Nie spotkałem po drodze ani jednej osoby. Teraz jeśli chodzi o kwestię wody, która jest tutaj dość kluczowa, to nie licząc restauracji na przylądku Creus i może tego małego gospodarstwa, które miałem, to ostatnim miejscem za Caracas, gdzie można zdobyć wodę, jest Port Lilgat. Jestem przekonany, że bardzo kaleczę wszystkie lokalne nazwy tutaj. Niemniej chodzi mi o tą wieś, w której osiedlił się Salvador Dali. Po drodze nie znalazłem żadnego źródła, które byłoby jeszcze zasilane wodą. Dlatego jak ktoś się wybiera, to uczulam. Następnym miejscem stąd, którego jestem pewny, jeśli chodzi o dostęp do wody, jest dopiero El Port de la Selva, a to jest 7 km stąd. Mam nadzieję, że wziąłem wystarczającą ilość wody. No dobra, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Ja idę spać. Dobranoc.